Cześć, witam wszystkich ponownie na kanale Topka PC. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać testy komputera, które niedawno zbudowałem dla Filipa. Testy podzieliłem na kilka części. Na początku zajmiemy się przepływem powietrza w obudowie, będzie to teoria na podstawie krótkiej animacji. Następnie pokażę Wam realny test obudowy typu akwarium z generatorem dymu. Zrobiłem także pomiar głośności komputera, aby zobrazować Wam, jak hałasuje ten komputer, a koniec tego odcinka to testy syntetyczne w programach. Przepływ powietrza w obudowach typu akwarium, bo tak potocznie nazywają się obudowy zamknięte hartowanym szkłem, jest czasami dość słaby. Przekonałem się o tym na własnej skórze, budując komputer dla żony w obudowie Thermaltake Core P6. Było źle do tego stopnia, że u szklarza zleciłem na wiercenie w przednim panelu obudowy wykonanym z hartowanego szkła kilkunastu otworów o średnicy 1 cm. A wszystko to po to, aby polepszyć przepływ powietrza w obudowie. W obudowie Filipa, jak widzicie na mojej animacji, do obudowy za pomocą wentylatorów wprowadzane jest chłodne powietrze z tyłu i dołu obudowy. Natomiast z boku obudowy, gdzie znajduje się ukryte okablowanie całego komputera, wchodzi także chłodne powietrze do obudowy, ale po przejściu przez chłodnicę staje się już ciepłym i już niepożądanym powietrzem, które powinno jak najszybciej wyjść z obudowy. U góry obudowy znajdują się dwa wentylatory, które pomagając prawom fizyki usuwają ciepłe powietrze z obudowy. Teraz za pomocą generatora dymu pokażę Wam, jak zachowuje się powietrze, które dostaje się do wewnątrz obudowy. Wentylatory w obudowie ustawiłem na stałą prędkość obrotową, która wynosi 800 obrotów na minutę. Jak widzicie, dym z generatora dość szybko opuszcza obudowę i jak na obudowę typu akwarium, myślę, że przepływ powietrza jest tutaj bardzo dobry. Dodatkowe zamieszanie na pewno będą wprowadzały wentylatory karty graficznej. Spróbuję to także zobrazować podczas tego samego testu, ale w zwolnionym tempie. Teraz można zauważyć, że dwa skrajne wentylatory karty graficznej obracają się w tym samym kierunku, natomiast środkowy wentylator obraca się w przeciwnym kierunku. Mimo lekkiego zamieszania, jakie wprowadzają wentylatory karty graficznej, powietrze dość szybko opuszcza wnętrze obudowy. Natomiast wszystkiego na pewno dowiemy się podczas testów. Jak widzicie, nie oszczędzałem generatora dymu, ale może dzięki temu będziecie mogli zobaczyć, że w obudowie zamkniętej z dwóch stron szkłem może być także dobry przepływ powietrza. Dodam tutaj, że odwrócony montaż płyty głównej w obudowach Thermaltake, oznaczony skrótem CTE, powoduje bardzo dobre chłodzenie innych komponentów umieszczonych wewnątrz obudowy, jak na przykład karta graficzna. W moich wcześniejszych filmach pokazałem Wam, że w tej obudowie można zamienić szklany front obudowy na front meszowy. Taki zabieg spowodowałby dla niektórych lekką ujmę, jeśli chodzi o wygląd, ale na pewno sprawiłby, że przepływ powietrza byłby jeszcze lepszy. Ok, to wszystko jeśli chodzi o ten test. Teraz zapraszam do testu głośności całego komputera. Opowiem Wam trochę o tym teście. Umieściłem komputer około pół metra od sonometru. Przed testem próbowałem zmierzyć głośność tła bez działającego komputera. A że był to środek dnia, mój pokój nie jest wygłuszony, to było jak widać na załączonym obrazku. Po uruchomieniu komputera mierzyłem jego głośność. Po włączeniu komputer uruchamia wszystkie wentylatory na maksymalne obroty. Jest to wymuszone z BIOSu komputera i tam krzywych wentylatorów nie zmieniałem. Dopiero po uruchomieniu systemu operacyjnego uruchamia się program Gigabyte Control Center, w skrócie GCC, i wentylatory zmieniają swoje obroty na około 820 obrotów na minutę. To moje ustawienie i jest to ustawienie stałe bez względu na temperaturę cieczy w układzie. I jak widzimy, po włączeniu komputera mamy około 54 dB. Później głośność komputera zaczyna powoli spadać i dzieje się tak aż do uruchomienia krzywych wentylatorów w systemie operacyjnym, w tym wypadku Windows 11. Cały pomiar kończę, kiedy wentylatory karty graficznej przestają się obracać, ponieważ w moim teście chciałem zobrazować głośność komputera chłodzonego cieczą bez karty graficznej.
Oczywiście uwzględniłbym kartę graficzną, jeśli tylko miałbym na nią blok wodny. Niestety w momencie, kiedy składałem komputer dla Filipa, nie można było kupić bloków wodnych do tego modelu karty graficznej ani w firmie Alphacool, ani w firmie EK. Jak widzimy na filmie, wentylatory karty graficznej przestały się kręcić, dlatego za chwilę, pamiętając o wcześniej zmierzonym tyle wynoszącym 31 dB, zakończę test. Aby jakoś porównać zmierzony hałas do czegoś, co jest przez nas wyobrażalne i może znane, umieściłem na boku filmu porównanie, które mniej więcej zobrazuje nam głośność tego komputera. W moim odczuciu komputer jest cichy, tym bardziej, że podczas działania obroty wentylatorów nie zmieniają się, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Nawet podczas testów obciążeniowych procesora nigdy nie udało mi się tak zagrzać cieczy w układzie, abym musiał zmieniać prędkość obrotową wentylatorów np. na chłodnicy. Jak widzicie, hałas, który generuje ten komputer, mieści się pomiędzy szeptem a pracującą lodówką. Choć bliżej mu oczywiście do szeptu. Przechodzimy do testów. Na wstępie opowiem Wam o ustawieniach komputera Filipa. Pamięci DDR5 o prędkości 6000 megatransferów na sekundę ustawione są w trybie AMD Expo. Procesor ma włączony tryb PBO, czyli Precision Boost Overdrive, który pozwala procesorowi wyjść poza standardowe limity mocy, napięcia i temperatury, jeśli oczywiście system na to pozwala. A tutaj mamy chłodzenie cieczą, więc nie obawiałem się tego trybu pracy procesora. Jeśli chodzi o obroty wentylatorów, to są one ustawione w okolicach od 900 do 1000 obrotów na minutę, za wyjątkiem wentylatorów na tyle obudowy, gdzie ich prędkość to około 500 obrotów na minutę. To chyba wszystkie informacje, jeśli chodzi o testy, a w kwestiach informacyjnych jestem w trakcie zakupu grabera wideo, tak aby mieć lepszą możliwość pokazania testów np. grach, więc mam nadzieję, że już niedługo coś takiego będzie można u mnie zobaczyć. Bardzo dziękuję wszystkim za subskrypcje i lajki, które inspirują mnie do tworzenia tego typu filmów. Mam nadzieję, że już niedługo usłyszymy się w kolejnym moim filmie, a na razie życzę miłego oglądania, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!